Witam! Dzisiaj mam dla Was coś pysznego. Lekką i sycącą sałatkę z kapusty pekińskiej. Jest idealna na wiosnę i lato. Ta sałatka jest polana pysznym kremowym sosem. Jest bardzo szybka w przygotowaniu i na pewno Wam posmakuje. A więc zaczynamy. Najpierw musimy ugotować jajka na twardo. W tym czasie możemy pokroić składniki do naszej sałatki. Zaczynamy od kapusty pekińskiej. Kroimy ją w cienkie paseczki, żeby sałatka była lekka i przyjemna w jedzeniu. Tak pokrojoną kapustę pekińską przerzucamy do miski. Następnie obieramy ogórek. Kroimy wzdłuż, a potem w pół plasterki. Dzięki temu zachowa chrupkość i doda świeżość całej sałatce. Opcjonalnie można skropić go jedną łyżeczką soku z cytryny, aby zachował chrupkość, jeżeli macie przechować sałatkę dłużej. Przerzucamy ogórek do miski i bierzemy się za krojenie szynki. Kroimy szynkę w plasterki, a później w cienkie paski, które idealnie komponują się z całą resztą składników. Dalej kroimy jajka, przykrawamy je na pół, potem jeszcze raz na pół i kroimy w paseczki. Dzięki temu dobrze rozłożą się w sałatce i nie będą się rozpadać. Wrzucamy jajka do miski i bierzemy się za przygotowanie sosu do naszej sałatki. Sosu, który nada całości wyjątkowego smaku. Do miseczki dodaję jogurt naturalny. To on sprawia, że sos jest lekki i nie przytłacza innych składników. Następnie trochę majonezu dla kremowej konsystencji. Łyżeczka musztardy sarepskiej, która podkręci smak. Odrobina pieprzu. Sól i na końcu 2 ząbki czosnku przyciśnięte przez praskę. To właśnie on sprawia, że ta sałatka smakuje tak wyjątkowo. Sos dokładnie mieszam i wylewam na przygotowane wcześniej składniki. Całość mieszamy delikatnie, żeby wszystko ładnie się połączyło i gotowe. Wystarczy odstawić sałatkę na godzinę, żeby smaki się przygryzły. Ale powiem Wam szczerze, nawet od razu smakuje świetnie. To jedna z tych sałatek, która robi się w kilka minut, a smakuje jak z najlepszej restauracji. Chrupiąca, lekka, a jednocześnie sycąca. Powiem Wam szczerze, że u mnie ta sałatka znika błyskawicznie. Koniecznie spróbujcie i dajcie znać w komentarzu, jak Wam smakowała. I nie zapomnijcie dać łapkę w górę i zasubskrybować kanału, żeby być na bieżąco z nowymi przepisami. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.